Witam miłych słuchaczy. W oczekiwaniu na dłuższe nagranie będzie krótsze. Mianowicie będzie o kleszczach, czyli moja skuteczna metoda na kleszcze. Nazwa kleszcze oznacza rząd zwierząt z gromady pajęczaków spod gromady roztoczy. Jak pewnie prawie wszyscy wiedzą, kleszcze to bardzo niebezpieczne zwierzęta. Kleszcz w czasie ssania krwi wstrzykuje do tkanki człowieka ślinę, która może zawierać bakterie, wirusy i pierwotniaki. W Polsce kleszcze głównie przenoszą boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Na kleszczowe zapalenie mózgu jest szczepionka, zaś boreliozę leczy się antybiotykami. Jak są groźne kleszcze dla ludzi, przekonała się pewna dość znana osoba. Od roku czy może dłużej skarży się ona publicznie na dolegliwości związane z ugryzieniem kleszcza. Najprawdopodobniej kleszcz zaraził tę osobę boreliozą, gdyż mówiła ona publicznie, jak pamiętam, że miała ta osoba kłopoty z wykonywaniem różnych czynności, że pogorszyła jej się pamięć, że brała ta postać dużo antybiotyków i że w zasadzie przez rok choroby straciła ona przez nią bardzo dużo czasu ze względu na skutki i leczenie choroby. A więc na tym przykładzie widzimy, jak bardzo niebezpieczne są kleszcze. I mówiła ta osoba, że zaraziła się od kleszcza w Emilcinie, że tam ją kleszcz ugryzł. Ja przypuszczam, że to najprawdopodobniej mogło być w lesie, a ściślej na polanie Jana Wolskiego. Jak się zdołałem zorientować z nagrań na playliście 14 i 14a, na polanie Jana Wolskiego i w drodze na nią występują kleszcze w dużej ilości. Inny przykład współczesny to plaga ukąszeń przez kleszcze u żołnierzy strzegących granicy z Białorusią i szerząca się wśród nich borelioza. Krótko mówiąc, każdy powinien wyciągnąć wnioski z tych wydarzeń i uważać na siebie. Im dłużej kleszcz tkwi w skórze, tym większe jest prawdopodobieństwo zakażenia chorobą. Dlatego kleszcza należy jak najszybciej wyciągnąć. Następnie należy obserwować miejsce wkłucia. Jeśli pojawi się rumień, to może to być skutkiem boreliozy. Metody wyciągania kleszcza i dalszego postępowania, również leczniczego, można znaleźć na stronach medycznych, więc nie będę teraz tego tematu szeroko poruszał. Tylko powiem to, co jest najważniejsze po ugryzieniu, że kleszcza chwytamy pensetą, czy też innym specjalnym narzędziem kupionym w aptece. Nawiasem mówiąc, kupiłem sobie w aptece taki chwytak na kleszcze. Chwytamy jego głowę jak najbliżej skóry, czyli dociskając swoją skórę. I następnie trzeba postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w kupionym sprzęcie do wyciągania kleszczy. Różne są instrukcje wyciągania kleszcza sprzętem z apteki. Na moim jest ruch obrotowy, czyli kręcimy uchwytem ustawionym prostopadle do swojej skóry. Więc proszę bazować ściśle na instrukcji do sprzętu. Żadnych smarowań masą czy kremem, bo on wtedy zwymiotuje i zwiększy drastycznie ilość zarazków u ukoszonego. Kleszcze występują w lasach, na łąkach i w parkach. Dlatego wszędzie trzeba uważać i się zabezpieczać stosownie do zagrożenia. No dobrze, a jak możemy się chronić przed kleszczami? Po pierwsze, należy unikać terenu, gdzie kleszcze występują. Po drugie, należy szczelnie osłonić skórę odpowiednim ubraniem, czyli mieć długie rękawy, wąskie mankiety, długie nogawki, wysokie skarpety, najlepiej naciągnięte na nogawki, buty z wysoką cholewą, kapelusz lub czapkę z daszkiem. Korzystne jest noszenie jasnych ubrań, bo widać na nich kleszcze. Po trzecie, należy stosować środki odstraszające zawierające DIT lub ikarydynę, ewentualnie inny skuteczny specyfik. Po czwarte, po każdym powrocie z terenów niebezpiecznych należy dokładnie sprawdzić całą skórę, zwłaszcza pachwiny, pachy, okolice za uszami, zdjęcia w łokciach i kolanach, na karku, włosy, fałdy skórne. Kleszcz szuka miejsca pokrytego cienką skórą, wilgotnego i dobrze ukrwionego, ale generalnie może się wbić wszędzie. Więc, o ile możliwe, należy poprosić inną osobę o obejrzenie miejsc niewidocznych, na przykład tylnej strony ciała. Jak mówiłem w nagraniu 9, ostatnio intensywnie oddałem się ciężkiej pracy drwalskiej, sadownictwu i ogrodnictwu, na terenie, który od zawsze obfitował w kleszcze.
Wielu członków mojej rodziny zostało tam przez nie ugryzionych i przechodziło stresy związane z ich wyciąganiem, obserwacją miejsc ukąszeń, a nawet leczeniem. Dlatego postanowiłem, maksymalnie jak mogę, zminimalizować prawdopodobieństwo ukąszenia mnie przez kleszcze. I te wszystkie punkty, wymienione przed chwilą, wcieliłem w życie. A więc punkt pierwszy polegał na regularnym ścinaniu trawy na podwórzu. Wysoka trawa to istna dżungla kleszczowa, co zawsze mogłem zaobserwować na psie, który po jednym przelocie przez wysoką trawę potrafił przynieść na sobie kilka, czy nawet kilkanaście kleszczy. Na podwórzu i okolicy poruszałem się utartymi ścieżkami i wtedy nawet wsadzałem długie spodnie bądź piżamę w skarpetki, szczególnie gdy byłem w klapkach lub sandałach. A co mi tam? Grunt to bezpieczeństwo. Natomiast w sadzie oraz w chaszczach prawie leśnych unikałem długiego przebywania pod niskimi gałęziami, czyli byłem tylko przez czas potrzebny do wykonania zadania. Jak wchodziłem w wyższą trawę czy w chaszcze, to po wyjściu z nich otrzepywałem ubranie, kapelusz, buty. Zawsze też wybierałem drogę z najmniejszą oraz najrzadszą trawą, zarówno w terenie zadrzewionym, jak i trawiastym. Punkt drugi, czyli ubranie, wyglądał tak. Nawet w największy upał byłem ubrany w dwie warstwy, czyli w podkoszulkę t-shirt oraz koszulę flanelową. Na głowie miałem kapelusz z szerokim rondem oraz okulary ochronne przeciwko gałęziom. Na dole buty z cholewą, kilka par skarpet, w tym jedne długie, spodnie dżinsowe, grube i długie, dość luźne. Do tego wszystkiego miałem rękawice ogrodnicze, w które chowałem mankiety koszuli flanelowej. Teraz przechodzę do najważniejszego punktu, trzeciego. Przeanalizowałem dogłębnie temat środków odstraszających kleszcze. Ponadto od dawnych czasów dokładnie zapamiętałem, że Cyrowski na wyprawy w tropiki zabierał środki z wysokim procentem DIT, czyli z dietylotoluamidem. DIT to organiczny związek chemiczny z grupy amidów metylowa pochodna benzamidu, stosowany jako repelent odstraszający m.in. kleszcze, komary i myszki. DIT został opracowany przez chemików armii USA po doświadczeniach zdobytych w walkach w wilgotnych lasach zwrotnikowych podczas II wojny światowej. Pierwszy raz zastosowano go w wojsku w 1946 roku. Szczególnie intensywnie używano go w wojnie w Wietnamie. Do użytku cywilnego DIT trafił w 1957 roku. Dlatego zdecydowałem się na DIT jako najskuteczniejszy i najpewniejszy repelent na kleszcze. No dobrze, ale jakie używać stężenie? Takie sobie zadałem pytanie. Przeszedłem się więc po okolicznych sklepach i aptekach, patrząc jaki jest wybór, co jest w instrukcjach użycia, na ile godzin jest skuteczny, jakie są środki ostrożności przy pryskaniu. Po tej analizie zdecydowałem się na stężenie 30%. I tym preparatem psikałem się cały, od butów po kapelusz, czyli skórę oraz odzież. Ale głównie, nie bezpośrednio na ciało, tylko psikałem preparat na dłoń, a następnie smarowałem skórę oraz odzież, buty, kapelusz i rękawice. Smarowałem również ciało pod odzieżą. Oczywiście używałem również krótkich psiknięć. Psikanie rozpoczynałem godzinę wcześniej, przed pracą, bo w instrukcji jest napisane, że jedynie na kleszcze, o dziwo, skuteczność jest dopiero po 1 godzinie od aplikacji. Jednocześnie, ogólnie, działanie odstraszające preparatu trwa 8 godzin, więc tę godzinę odejmowałem na wszelki wypadek. A to z tego powodu, że sens tej godziny był dla mnie niejasny oraz że te 8 godzin nie wiadomo od którego momentu są liczone. I w praktyce czułem się zabezpieczony przez 7 godzin pracy. Przy czym trzeba uważać na dawkowanie, gdyż preparat 30% można stosować tylko raz dziennie. Radzę z uwagą przeczytać całą instrukcję użycia. Na jeden dzień zużywałem średnio od 8 g do 15 g specyfiku. Po prostu tyle, ile mi wyszło. W zależności od chwilowej fantazji w czasie psikania, ale również w zależności od zakresu prac, czasu pracy oraz zagrożenia kleszczami. Tak dokładne wyliczenie zużycia w gramach wynikało z ważenia pojemnika na wadze kuchennej przed i po psikaniu.
Musiałem oszczędnie tym specyfikiem gospodarować, bo miałem ze sobą zawsze maksymalnie 2 pojemniki po 200 ml, a pracowałem 6 dni w tygodniu. Dlatego kontrolowałem to zużycie codzienne, żeby nie przesadzić z użytą ilością repelentu. Jak mi zabrakło DIT 30%, to lokalnie udało mi się kupić jedynie DIT 25%. On był skuteczny chyba jedynie przez 5 godzin, więc po tym czasie dopsikiwałem na siebie około 2 gramy na najistotniejsze części ciała. O tyle stwierdzam skuteczność mojej metody, że przez kilka tygodni pracy w chaszczach nie ugryzł mnie ani jeden kleszcz. Dlatego dzielę się z wami moimi doświadczeniami. Oczywiście żadna metoda nie jest 100% skuteczna. Dlatego, pomimo stosowania tych zabezpieczeń, cały czas czuję zagrożenie kleszczami i jestem ostrożny. I tak przechodzimy do punktu 4. Zawsze można być ugryzionym, więc trzeba się oglądać. Każdego dnia po pracy rozbierałem się z ubrań roboczych i oglądałem się od stóp do głowy. Ponadto prosiłem inną osobę, aby obejrzała mi plecy i tak dalej. W zakres tego punktu wchodzi mycie się. Najlepiej po pracy czy po powrocie z lasu lub łąki umyć się pod prysznicem. Oczywiście o ile to możliwe, bo na wycieczce górskiej z namiotem jest to niemożliwe. I wtedy właśnie pod prysznicem czy w wannie ludzie najczęściej znajdują na sobie kleszcze. Jak widać, trochę wysiłku trzeba włożyć w tę ochronę. Ale to się opłaca. Lećmy dalej. Jak ja widzę problem kleszczy w kontekście dłuższej wizyty w lesie lub na łąkach. Również bym wcielił w życie te 4 powyższe zasady. Po pierwsze, eksplorując las, poruszałbym się po terenie bez traw i krzaków, najlepiej drogą. W lesie wybierałbym przestrzenie między wysokimi drzewami, z dala od zwisających gałęzi i krzaków. Natomiast na polanach czy łąkach wybierałbym wydeptane ścieżki oraz najniższą trawę. Po powrocie na drogę oczepałbym się, szczególnie spodnie, ale i resztę odzieży, kapelusz również. A nawet popodskakiwałbym trochę, aby może coś strącić z siebie tym sposobem, szczególnie z butów. Po drugie, miałbym na sobie co najmniej koszulę z długim rękawem, długie spodnie, buty z cholewą, kapelusz z szerokim rondem. Po trzecie, użyłbym DIT 30% w większej dawce, czyli jakieś 20 gram. Krótko mówiąc, podwójnie bym się wysmarował i spryskał. Podobnie jak to przed chwilą przedstawiłem, czyli przed pracą w sadzie. Po czwarte, jeszcze w terenie, po powrocie z lasu obejrzałbym się od kleszczy. A po powrocie na kwaterę obejrzałbym ciało szczegółowo oraz umyłbym się pod prysznicem. No to tyle w temacie kleszczy. Mam nadzieję, że się wam przyda ta praktyczna wiedza i że nie złapiecie żadnego kleszcza. Myślę, że moje informacje o zapobieganiu ugryzieniom przez kleszcze mogło się przydać ludziom planującym wizytę w lesie, na łące czy na wsi i w ogóle wszelkim osobom wyjeżdżającym na łono natury bądź żyjącym poza miastem, a nawet osobom odwiedzającym parki miejskie. To są informacje w sam raz na wakacje.